Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Sparkling Talks by WPP Media. Sparkling Talks by WPP Media to seria podcastów, webinarów i transmisji live, w której przyglądamy się najświeższym trendom, innowacjom i technologiom w obszarze marketingu i reklamy. A dziś wraz z moimi gośćmi przyjrzymy się tematowi pomiaru efektywności działań marketingowych. A naszymi gośćmi są dzisiaj Joanna Makolądra, Econometrics Director, choreograf WPP Media. Cześć Asiu. Cześć, dzień dobry. I Jarek Dejneka, Data Analytics Lead CE, choreograf WPP Media również. Cześć. Cześć. Drodzy, dzisiaj sprawdzimy, w jaki sposób zjawisko short-termizmu może zepsuć nam prawdziwą ocenę działań marketingowych i jak się przed tym ochronić. Spojrzymy na to zagadnienie bardziej od takiej strony metodologicznej, w jaki sposób metodologiczne błędy, które możemy popełnić w badaniach, mogą nas przed tym uchronić. Jarek, pierwsze pytanie do ciebie. Od ponad 20 lat zajmujesz się mierzeniem efektywności marketingu i masz stały kontakt z klientami. Powiedz, jakie są główne wyzwania, z jakimi obecnie się mierzą właśnie na tym polu? Myślę, że to główne wyzwanie to jest to, co jest częścią jakby tematem naszej rozmowy, czyli short-termizm. I myślę, że short-termizm jest taką chorobą naszych czasów. I definicją short-termizmu jest to, że skupiamy się na obecnym efekcie versus budowanie wartości w dłuższej perspektywie. Zastanawiałem się, skąd się wziął short-termizm i genezy należy szukać u samego źródła, czyli na giełdzie. Otóż okazuje się, że w latach 60. przeciętny czas trzymania akcji wynosił 6 lat. Obecnie wynosi tylko 5,5 miesiąca. Także z 6 lat do 5,5 miesiąca. Przekłada się to oczywiście na osoby, które zarządzają firmami i na wszystkie kadry C-levelu, między innymi na CFO. Otóż okazuje się, że 78% CFO gotowa jest poświęcić wartość ekonomiczną firmy, aby zrealizować cele w obecnym kwartale. Czyli 3/4 finansistów gotowa jest poświęcić przyszłość swojej firmy, aby dowieść cele danego kwartału. Podczas gdy tą wartość, którą mierzymy na przykład aktywami niematerialnymi, stanowi około 70% całej wartości. I teraz możemy sobie zestawić 78% CFO gotowa jest poświęcić przyszłość swojej firmy, aby osiągnąć te cele kwartalne, a 70% wartości tych największych firm stanowią właśnie aktywa niematerialne. Tą wartość buduje się tak naprawdę latami. Jarek, a jak to się ma do marketingu? Jak ten short-termizm na naszym poletku widzisz i szczególnie w kontekście właśnie naszych klientów, z którymi masz do czynienia? To tak naprawdę widzimy dualizm tych dwóch światów. Mamy dział finansowy, który jest bardzo, można powiedzieć, bazuje na tych danych deterministycznych, na takich twardych, policzalnych danych. I mamy ten świat marketingu, który z kolei bardzo operuje w tej naszej przestrzeni, które zazwyczaj są to dane probabilistyczne. I to, co widzimy, to bardzo dużą różnicę i można powiedzieć dziurę pomiędzy tymi światami. I można też powiedzieć, że to nie o to chodzi, że my nie mierzymy działań marketingowych, ale tak naprawdę mierzymy najczęściej to, co łatwe, a nie to, co potrzebne czy niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące efektywności. I widzimy tak naprawdę 3 takie główne błędy, jeżeli chodzi o właśnie poprawny pomiar. Pierwszy to brak inkrementalności, drugie to brak odpowiedniej perspektywy czasowej, no i trzecie, że często operujemy w pewnego rodzaju silosach. To zajmijmy się pierwszym błędem, czyli tym brakiem inkrementalności. Co to jest? Bo to jest jakby główny aktor naszej dzisiejszej rozmowy. Jak rozumieć tą inkrementalność właśnie w tym kontekście? Tę inkrementalność możemy najłatwiej chyba zrozumieć, myśląc o tym w ten sposób, że co by było, czy jest to taki prawdziwy efekt działań, tych działań, które realizujemy. Innymi słowy, co by było, gdyby danego działania nie było. O ile mniejszy byłby ten efekt, w tym przypadku najczęściej mówimy o sprzedaży, o ile ta sprzedaż byłaby mniejsza, gdybyśmy tego konkretnego działania nie robili. Czyli jest to ten taki wpływ on top tego, co robimy pozostałymi działaniami. Jasne. Kolejny wymiar, kolejny błąd, o którym powiedziałeś, to brak odpowiedniej perspektywy czasowej. Asia, tutaj ciebie bym poprosił właśnie o pochylenie się nad tym tematem i jakby
próbę odpowiedzi, jaki jest ten właściwy horyzont czasowy do pomiaru działań marketingowych. Jak ten czas nam determinuje to, co będziemy dalej widzieć w metodologii badań? Jasne. Jeżeli chodzi o perspektywę czasową, to w zasadzie mamy takie 3 perspektywy. Natychmiastową, kiedy to oczekujemy efektu prowadzonych działań w tygodniu emisji reklamy. Mamy perspektywę krótkoterminową, gdzie oczekujemy efektu prowadzonych działań do 3 miesięcy oraz długoterminową nawet do 2 lat. Dlatego skupiając się tylko na tu i teraz, patrzymy jedynie na wycinek pełnego wpływu mediów. Zapominamy, że poza tą krótkoterminową sprzedażą równie ważny jest long term, perspektywa długoterminowa, która poza generowaniem sprzedaży również buduje i podtrzymuje naszą markę. No i ale jeszcze ważniejsze jest to, jak wyglądają zwroty z inwestycji marketingowych w każdej z tych perspektyw czasowych, bo według naszych analiz obserwujemy, że w tygodniu emisji reklamy my zaobserwujemy średnio jedynie 24% efektu reklamy. Do 3 miesięcy będzie to mniej niż połowa, około 42%. Dopiero w perspektywie długoterminowej uwidoczni nam się nawet 60% efektu reklamy. I tu pojawia się pytanie, w jakiej perspektywie czasowej my dzisiaj podejmiemy decyzje dotyczące alokacji naszych budżetów marketingowych? Na podstawie jakiego odsetka zaobserwowanych wpływów? 1/4, 42%? Stąd ważne jest właśnie przyjęcie tej długoterminowej perspektywy i patrzenie na pełne wpływy prowadzonych Jakby działań. podtrzymywanie tego pomiaru w dłuższym okresie. Też. Dokładnie. Jeszcze do narzędzi i w jaki sposób to dokładnie robić sobie przejdziemy. Natomiast trzeci błąd, o którym powiedziałeś, Jarek, to jest silosowość, czyli co? No właśnie. Jakby brak wspólnego języka w organizacji, który przejawia się tym, że te decyzje, które są podejmowane, są błędne, bo są podejmowane właśnie w silosach. Bo dzisiaj w organizacji każdy ma swoje KPI. Mamy CEO, CFO, CMO, dział komunikacji, e-commerce'u, performance'u. Każdy z nich ma te KPI. Może to być revenue, sprzedaż, marża, CPC, CPM, zasięg, podczas gdy cel organizacji jest jeden i jest to wzrost biznesu. I szczególnie uwidacznia to się w takich kategoriach jak na przykład, choć nie tylko retail, gdzie mamy kilka kanałów dystrybucji. Na każdy z tych kanałów działają i działania mediowe, offline'owe i digitalowe. Działają działania brandowe i performance'owe. Mało tego, pomiędzy kanałami dystrybucji często zachodzi taki efekt zwany efektem ROPO bądź reverse ROPO, co sprawia, że planowanie działań marketingowych w odrębnych silosach prowadzić będzie do błędnych decyzji, takich decyzji, które będą słono kosztować. Jarku, to w jaki sposób ustrzec się tych błędów? Jak powinniśmy jako marketerzy działać i na czym się skupić w takim prawidłowym pomiarze działań marketingowych? Są różne frameworki podejścia i różne sposoby podejścia. Ostatnio dużą popularnością cieszy się framework tak zwany triangulacji różnych metod. I mamy tutaj triangulację, czyli że bierzemy z każdej z różnych metod najlepsze, co możemy z niej wyciągnąć. I są to takie 3 podstawowe właśnie metody. MMM, czyli modelowanie marketing mixu, eksperymenty oraz modelowanie atrybucji. I tutaj od razu bym nawiązał do modelowania atrybucji tej pierwszej części, o której mówiłem, o tej inkrementalności. Ponieważ w modelowaniu atrybucji mamy tak naprawdę, niezależnie od tego, które z tych modeli atrybucji sobie wybierzemy, bo tych modeli atrybucji jest dużo, tak naprawdę to, co robimy, to bierzemy całkowitą liczbę sprzedaży czy leadów, które mamy i rozdzielamy to pomiędzy różne touchpointy, czyli każdy element, każdy touchpoint dostaje swój kawałek tortu, no i wydawałoby się, że wszyscy są zadowoleni i każdy dostaje pewien procent. Natomiast finalnie, jak się okaże, jeżeli my wyłączymy poszczególne touchpointy, to okaże się, że sprzedaż, jeżeli to nie jest nowa marka, cały czas ma miejsce. Czyli w modelowaniu atrybucji jeden z podstawowych takich błędów, które robimy, to pomijamy efekt bazowy, czyli że nawet jeżeli byśmy wyłączyli touchpointy, to w krótkim terminie sprzedaż cały czas miałaby miejsce. I to, co się okazuje, to przypisujemy tą sprzedaż bazową do poszczególnych elementów i przypisujemy zasługi tych touchpointów, których nie mierzymy. Czyli de facto finał finałów, modelowanie atrybucji nie pokazuje nam inkrementalnego wpływu, czyli pokazuje nam wpływ błędny, niepoprawny. Więc modelowanie atrybucji nie powinniśmy uwzględniać właśnie w tym frameworku. Czyli Jarku, jeżeli dobrze rozumiem, atrybucje wyłączamy z tego trójkąta. Tak, powinniśmy wyłączyć, zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, o pomiarze efektywności. Oczywiście jakby modelowanie atrybucji może spełniać rolę pod kątem KPI-a digitalowego, czy wchodzenia bardzo szczegółowo w taktyki, natomiast nie powinniśmy myśleć o modelowaniu atrybucji jak o metodzie pomiarowej, ponieważ te wyniki są po prostu błędne. Asiu, a jak to wygląda w przypadku eksperymentów? Czym są i jakie są ich wady, zalety?
Zacznijmy od tego, czym są eksperymenty. Eksperymenty pozwalają nam zmierzyć wpływ danej aktywności marketingowej, na przykład wybranego elementu strategii, na przykład nowa kreacja, nowy kanał mediowy bądź nowy sposób targetowania przed wyskalowaniem tych aktywności szerzej. No i właśnie eksperymenty pozwalają nam na pomiar tego elementu na bazie pomiaru zmiany zachowania konsumentów w grupie wystawionej na działanie eksperymentu, tak zwanej grupie eksperymentalnej, versus grupa kontrolna przy zachowaniu pozostałych czynników na takim stałym, niezmienionym poziomie. No ale eksperymenty to nie jest jedno rozwiązanie, ale cała rodzina rozwiązań i mamy tutaj na przykład randomizowane badania kontrolowane, w których mamy do czynienia z losowym wyborem poszczególnych osób do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej, ale mamy też geotesty, w których grupa eksperymentalna i grupa testowa tworzone są na bazie obszarów geograficznych, czy nawet testy typu Go Dark, gdzie aktywność w danym kanale mediowym jest całkowicie wyłączana czasowo bądź znacznie ograniczana. No i właśnie randomizowane badania kontrolowane, czyli te eksperymenty, w których wybieramy poszczególne osoby do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej, są przykładem takiego złotego standardu pomiaru wpływu inkrementalnego. Ale im bardziej uproszczona będzie formuła eksperymentu, tym jakość pomiaru tego wpływu inkrementalnego będzie dużo niższa. No i co ważne, ogólnie eksperymenty uchodzą za taki dobry przykład pomiaru przyczynowości w danych, dlatego że mamy te eksperymentalne niemal środowisko, w których zmianie ulega tylko jeden czynnik i dosyć łatwo jest określić, co jest przyczyną, a co jest efektem, tak? Czyli ta zmiana zachowania w grupie tej eksperymentalnej. No ale podsumowując, eksperymenty pozwalają nam zmierzyć tylko efekt wybranego elementu strategii mediowej. Jeżeli chcemy zbadać całą strategię mediową, to tych eksperymentów musielibyśmy przeprowadzić po prostu bardzo dużo, co będzie kosztowne. Dlatego eksperymenty powinny być właśnie wspierane modelowaniem ekonometrycznym. Do którego przechodzimy i modelowanie ekometryczne, którym tutaj, Jarek, masz od 20 lat ponad do czynienia. Powiedz na przestrzeni tych lat, jakie tu widzisz obecnie trendy, czy coś się zmienia? Jest to nauka, więc dosyć stała, że zdawałoby się, prawda? Zmienia się i zmienia się sporo. Myślę, że zacząłbym od tego, że dużą popularność w ogóle w ostatnich czasach modelowania marketing mix zawdzięczamy tym gigantom technologicznym, zarówno Meta, jak i Google, jak i obecnie TikTok. Bardzo szeroko inwestują w rozwój modelowania marketing mix i mają swoje programy partnerskie. To, co obecnie widzimy, to ekonometria i modelowanie zmienia się też pod kątem potrzeb klientów, którzy chcą mieć wyniki coraz szybciej i coraz dokładniejsze, ponieważ ten ekosystem mediowy jest coraz bardziej sfragmentaryzowany. I to, co widzimy obecnie, to mamy oczywiście takie tak zwane deep dive MMM, ale mamy również light MMM. Mamy modelowanie, które robimy raz na jakiś czas, typu raz na rok, raz na 2 lata, ale też mamy coraz częściej modelowanie w trybie tak zwanym ongoingowym, gdzie na przykład co miesiąc badamy tą efektywność, sprawdzamy i robimy korekty. No i oczywiście mamy, można powiedzieć, systemy rozwijane przez wybrane organizacje, wybrane firmy, które specjalizują się w realizacji MMM-ów, ale mamy również open source, tak jak wspomniałem, od Mety mamy Robina, czy od Google'a mamy Meridiana, który ostatnio bardzo zyskuje na popularności. Ale czy widzisz jakieś zmiany w samej metodologii, czy jakby efekty tych badań są jakoś odkrywcze, nowe, świeże? Podstawy są niezmienne, więc bazuje to wszystko na ekonometrii. Mamy oczywiście jakby pewne ogromne zalety związane z tym, że ekonometria bazuje na danych zagregowanych, więc cały czas pod kątem data privacy jest to naprawdę doskonałe narzędzie. Pewne metodologiczne elementy wraz z rozwojem mocy obliczeniowych i tej potrzeby coraz częstszego pomiaru i odświeżania oczywiście się dzieją. Na przykład modelowanie bayesowskie też w pewnych kręgach zyskuje na popularności, więc myślę, że ten rozwój cały czas następuje. A która ścieżka myślisz w twoim oglądzie właśnie naukowca, doświadczonego eksperta wygra albo jakby zdominuje rynek? Czy tutaj możemy o czymś takim mówić?
Myślę, że jednej drogi chyba nie będzie, bym zakładał, bo ponieważ jakby to wszystko zależy od potrzeb biznesowych, więc zawsze jakby my nie wychodzimy od metody, tylko zawsze staramy się wyjść od potrzeby klienta, czy danego projektu, czy pytań biznesowych i dopiero jakby wobec jakby tych wyzwań dobieramy odpowiednią metodę, więc myślę, że każda z nich ma swoje zalety, ma swoje wady i tutaj naszą odpowiedzialnością jest wybranie tej najbardziej odpowiedniej, która odpowie nam na szereg tych pytań biznesowych. Asiu, powiedziałaś, że eksperymenty badają głównie przyczynowość, natomiast mówi się też o tym, że modelowanie ekonometryczne bada korelację. Czy tak powinniśmy to rozumieć? Czy tak faktycznie jest? Mówi się, że modelowanie ekonometryczne bada korelację, bo jest oparte na korelacji, ale jest też przykładem wnioskowania przyczynowego w oparciu o dane obserwacyjne. I ta przyczynowość w modelach ekonometrycznych, w modelach marketing mixu będzie zachowana tak długo, jak w modelach uwzględnimy odpowiednią historię danych. Dane te będą charakteryzowały się odpowiednią zmiennością w czasie. Będziemy uwzględniać w tych modelach wszystkie istotne czynniki, a mało tego jeszcze związki przyczynowe pomiędzy nimi, na czele z tą ogólną zasadą, że przyczyna zawsze będzie nam poprzedzała skutek i tak długo, jak te warunki zostaną spełnione, modelowanie ekonometryczne, modelowanie marketing mixu będzie badać przyczynowość. Okej, na koniec zostaliśmy z eksperymentem i modelowaniem. Które z nich kiedy możemy wykorzystać, powinniśmy wykorzystać? Modelowanie marketing mixu powinno być wykorzystywane jako metoda holistycznego pomiaru i optymalizacji całego marketing mixu, podczas gdy eksperymenty powinny nam służyć do testowania nowych elementów strategii, taktyki, nowych kanałów mediowych, tak jak mówiłam, kreacji, sposobu targetowania przed ich wyskalowaniem szerzej. No ale co więcej, modelowanie będzie nam też identyfikowało obszary do potencjalnego pogłębienia w drodze eksperymentów i co więcej, będzie pozwalało nam określić skalę takiego eksperymentu. Natomiast pojawia się pytanie w drugą stronę, czy my powinniśmy, i to jest bardzo popularny obecnie temat, czy powinniśmy wykorzystywać eksperymenty do kalibracji modeli ekonometrycznych. No i chociaż w teorii tak prawidłowo przeprowadzone eksperymenty mogłyby służyć jako źródło wiedzy do modeli ekonometrycznych, nie mówię tutaj celowo kalibracja, to w praktyce powinniśmy unikać sytuacji, w których my kalibrowalibyśmy wyniki modeli ekonometrycznych na bazie wyników pojedynczego eksperymentu. I to jeszcze tworzonego na przykład w środowisku Wallet Garden, skupionego na efektach w konkretnej target grupie, w konkretnym wycinku rynku. I te wyniki byłyby wykorzystywane do kalibracji modelu ogólnopolskiego na przykład. Dlatego, że wprowadzenie niepoprawnych informacji, często błędnych informacji, może prowadzić i będzie prowadzić do błędnej estymacji modelu ekonometrycznego. Czyli trzeba być bardzo ostrożnym. Zdecydowanie. Zawsze. Jarku, do ciebie ostatnie pytanie. Jak widzisz przyszłość ekonometrii, rozwoju ekonometrii, szczególnie na przykład w kontekście nowych narzędzi AI-owych? Czy one tutaj coś mieszają na waszym polu? Trudne pytanie, ponieważ ta przyszłość zawsze, ta rzeczywistość nasza tak szybko się zmienia, że to przewidywanie nie jest proste. Natomiast teraz widzimy oczywiście jakby takie trendy, no bo AI chyba już w każdą dziedzinę naszego życia zaczął ingerować. Natomiast modelowanie ekonometryczne, jakby się to nie wydawało, nie jest prostym tematem dla AI, ponieważ jeżeli chodzi o modelowanie ekonometryczne, to mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma obszarami, gdzie pierwszy obszar to możemy powiedzieć, że to jest nauka, data science, modele matematyczne, ale drugi taki obszar to jest właśnie consulting, czyli coś, co takie doradztwo na bazie właśnie tych modeli, na bazie całej naszej wiedzy, jeżeli chodzi o media, o to, jak media działają. Więc myślę, że jest to dosyć trudny temat, nawet jak dla AI, natomiast myślę, że AI z pewnością bardzo, ale to bardzo pomoże nam przy na przykład jednym z najcięższych etapów i najdłuższych etapów, a mianowicie zbierania danych. Jest to ten etap modelowania ekonometrycznego, który jest zawsze najmniej wdzięczny i on zawsze trwa dosyć długo, stąd te projekty też jakby swoje trwają, więc myślę, że tutaj w pierwszej kolejności AI myślę, że ma potencjał bardzo pomóc. I w pierwszej kolejności to się wydarzy. Później no myślę, że sukcesywnie AI będzie bardzo pomagał przyspieszać pewne etapy, ale z naszego doświadczenia widzimy, że ten
element konsultanta jeszcze przez długi czas będzie obecny po to, żeby to kontrolować. Tak akurat nasze algorytmy działają, że bardzo automatyzujemy pewne elementy, ale zawsze jest tam człowiek, który kontroluje ten proces samego modelowania. Czyli jesteś optymistą, jeżeli chodzi o ten model expert in the loop, tak? Człowiek jednak musi pozostać w tej interakcji z AI. Okej. Drodzy, bardzo wam dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę i ogromną dawkę wiedzy eksperckiej. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki. A państwa serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, gdyż dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje na naszym kanale. Do zobaczenia.